Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć o oleju rybim. Kiedyś na olej rybi mówiono tran. W dzisiejszych czasach mówi się, że tran i olej rybi to są dwie różne sprawy. My zajmiemy się dzisiaj pozyskiwaniem oleju rybiego. Zastosowanie tutaj macie, co zawiera olej rybi. Przeważnie ludzie to biorą ten olej rybi, bo zawiera kwasy omega-3, EPA, DHA, witaminy A, D, K, alkoglicerole, squalen. Na ten temat możemy sobie porozmawiać, jakbyście chcieli rozwinąć temat tych omega-3. Krótko, omega-3 bierzemy na omega-3. Ludzie, którzy mają problemy z układem krążenia, powinny sobie brać te omega-3 zgodnie z zaleceniami producenta, albo najlepiej iść do lekarza i z lekarzem omówić kwestię brania omega-3, ponieważ, posłuchajcie tutaj, omega-3 mogą również wyrządzać szkody w naszym organizmie. To nie jest tak, tutaj u góry nade mną macie, jak to ładnie wszystko wygląda, zakapsułkowane, łykasz sobie kapsułkę i sprawa załatwiona, jednakże u zdrowych ludzi może prowadzić to do chorób serca, migotania przedsionków i takich innych rzeczy, bo po prostu możecie mieć nadmiar witamin A i nadmiar witaminy D. Nie mówię tu o witaminie D3, mówię tu o witaminie D, bo taka też istnieje, bo teraz wszyscy D3. Także pamiętajcie, że nadużywanie jakichkolwiek suplementów może wam zaszkodzić zamiast pomóc i tak samo właśnie jest coś mi na gardło zachodzi, pewno za mało oleju rybiego spożywam. Żeby uzupełnić sobie zapotrzebowanie na olej rybi, wystarczy zjeść 2 kawałki, takie po 150-200 gram w tygodniu ryby, jakiejś tłustej makreli sobie dziabnąć, nawet w łososiu jest. I na temat łososia właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Znalazłem taki fajny filmik przedstawiający, ja go już bardzo skróciłem, żeby nie zajmować wam dużo czasu i nie nudzić. Właśnie jak olej rybi pozyskiwany jest i z czego jest pozyskiwany i gdzie jest pozyskiwany. To jest oczywiście tylko część całej góry lodowej. Jakim kosztem jest pozyskiwany i dodawany do peletu czy granulatu łososiowych w Norwegii, nie tylko w Norwegii, bo i we Francji, ale teraz pytanie, czy on tylko trafia do granulatów dla ryb drapieżnych, powiedzmy ogólnie, bo nie tylko łososie są tym karmione, ale ogólnie ryby drapieżne, czy trafia na nasze rynki jako suplement. Sami sobie na to dzisiaj odpowiedzcie. Ja wam puszczę ten filmik, on jest bez muzyki, jest opatrzony komentarzem pisanym, czyli ja będę wam jeszcze do tego dopowiadał. No i zachodzi mi i będę chrząkał, bo zachodzi mi na gardło. Albo będę mniej mówił po prostu, nie? Dobra. Tutaj macie na dole, pokazuję wam się, co zawiera. Jak chcecie, to sobie wygooglujcie. Bardzo łatwo znajdziecie zastosowanie, przeciwwskazania. Pamiętajcie, że olej rybi nie powinni suplementować na pewno ludzie, którzy mają problemy z jakimkolwiek owocami morza. Nie mogą jeść owocami morza, a też morzem no i ryby, nie? Ogólnie takie, wiecie, uczulenie na owoce morza, czy tam mają jakąś biegunkę. Nadmiar oczywiście tego też dochodzi do biegunek, to sobie poczytajcie. Dzisiaj powiem wam tylko, jak jest pozyskiwane i jakim kosztem jest pozyskiwany ten cudowny lek omega-3. Oczywiście suplement to nie lek, nie? Ale u nas tak się przyjęło, że suplement to jak leki. Także dobra, zaczynamy, nie przedłużamy, pędzimy z tematem. W Europie ponad 80%
stanowi oczywiście łosoś. Chodzi o to, 80% to jest łosoś hodowlany, ja już robiłem filmik, 80% na rynku spożywczym to jest łosoś hodowlany, 20% to jest łosoś dziko żyjący, tak? Ryby hodowlane są, tak jak tutaj macie, przeważnie w Norwegii, to jest też największy procent, największy procent produkcji łososia hodowlanego. Proszę bardzo, Norwegia. Tutaj już metoda produkcji, to Wam omawiałem, to sadze osadzone w morzach, gdzie tych łososi jest zbyt duże jest gęszczenie i karmione są właśnie takimi granulatami automatycznie, a tutaj macie, zobaczcie, to są zdjęcia amatorskie. Tutaj macie, jaka firma to robiła, Arte, bardzo dobra dokumentalna firma, poszukajcie sobie arteba.pl, to nie jest reklama i tam sobie oglądajcie dokumentalne filmy, bardzo fajnie są one zrobione. No i tutaj widzimy, jak poławiane są, do czego, jak wykorzystywane są. To są małe rybki. Mauretania, wybrzeże Mauretanii oczywiście jest okupowana przez tego rodzaju. Tutaj mamy właśnie nagranie prywatne. Tak, o, proszę bardzo. I zaraz dowiemy się, jak trafia to wszystko do nas, do Europy. Czy Europa nasza nie kupuje tego? Kupuje oczywiście sardynel. Tu właśnie chciałem Wam powiedzieć, że na wybrzeżu północnej Afryki jest dużo właśnie sardynelis. Sardynelle już są wprowadzone na listę czerwoną, do czerwonej księgi. Są zagrożone po prostu wyginięciem, a to w dużej części za sprawą firm nielegalnie odławiających sardynelle właśnie na wybrzeżach Mauretanii, gdzie mogą wyłowić około 400 ton sardyneli. Jeden kuter potrafi wyłowić 400 ton ryby. To Wam zaraz pokażę. Zobaczcie, to nie jest sortowana ta sardynela, to jest wszystka ryba, jaka się tam znajduje. Nie jest to badane na żaden ołów, jak to teraz jest popularne, ale to za chwileczkę Wam jeszcze dopowiem. Nagranie amatorskie, proszę bardzo, to jest ryba, którą mogli pożywić by się normalnie biedni ludzie. Afryka jest ogólnie kontynentem, gdzie jest dużo biedy. Rządy pompują, dają tam pieniądze za darmochę. Te rybki powinny, a oni nic z tego nie mają, te rybki powinny trafić na ich stoły, trochę głodu by się po prostu można było w ten sposób pozbyć. Ale nie, najważniejszy jest biznes i największy biznes z oleju rybim. Tutaj gościu mówi, że nic nie zostawiają mu największy port rybacki. Proszę bardzo, tam trafia najwięcej ryb, które zabierane są do różnych firm. Tutaj proszę, tutaj macie właśnie ta sardynella. Ona powinna być po prostu sprzedawana do jedzenia ludziom, a nie robiony z niej olej. Chodzi o to, że olej robi się właśnie z tłustych ryb, makrelowatych. Makrelowate są do tego najlepsze. No i mówią, że wątroba rekina, wątroba dorsza, ale ja nie jestem w 100% przekonany, czy ten proces na przykład, ile tej wątroby dorsza, ile tego rekina by trzeba było, dajmy na to, unieszkodliwić, żeby zaspokoić populację na świecie tymi kwasami omega-3 z rekiniego dorsza, z wątroby dorsza albo z rekina. Tutaj macie na filmiku, możecie sobie patrzeć,
jak to wszystko się odbywa. To jest robiona mączka rybna, to się mieli wszystko, tego się nie, tu jeszcze może na chwileczkę cofniemy i zatrzymamy, zobaczcie na to, tego się nie, no, tego się nie patroszy, tego się nie sortuje. Wszystko tak jak jest złowione, idzie po prostu do takich kutrów, bo to się nazywają kutry. Jest mielone na papkę, jest mielone to na papkę, wysysane z tego wszystkiego są ta woda, z tych flaków, to wszystko jest wysysane, ten plastik, ta rtęć, to wszystkie dziadostwo jest po prostu, zawiera ta woda i olej, który osadza się, olej z rybi, osadza się u góry, tak tylko troszeczkę Wam powiem, osadza się u góry, on jest zbierany, albo też można podgrzewać i ten olej jest wtedy rzadszy, można go sitować, ale to są już na inne, to jest na inny filmik, ale tutaj zobaczcie, czyli wszystko tak jak leci, jest mielone i jest pozyskiwany z tego olej ryb. Tutaj już jest mączka rybna, już jest przesuszone. Tutaj mamy tak, z 1 kg mączki 4 kg dzikiej ryby. Mówi się o rybach dzikich, czyli łowionych gdzieś tam w naturalnym środowisku. Ale to wszystko mówimy o tym, że ten olej trafia i ta mączka rybna trafia do farm hodujących farm hodujących sztucznie łososia, tak? No nie tylko łososia, bo i do farm pstrągowych to trafia. Także tutaj możemy zobaczyć 830 ton ryby w 2020 roku. To są stare dane, mamy 5 lat do przodu. To są stare dane, a popyt cały czas rośnie, rynek się zwiększa. No i teraz tutaj mamy powiedziane, zdjęcia satelitarne pokazują ile tych fabryk powstaje. To 2005-2011 już jest następna fabryka, 12 już jest po 7 latach i tutaj mimo wielokrotnych ostrzeżeń ONZ w 2016 roku ich liczba stale rośnie. Dlaczego ONZ ostrzega? Chodzi o to, że po prostu w dalszej części Wam powiem, zobaczcie, dziś 2005, bo to są potwierdzone dane, jest 28 fabryk mączki rybnej i oleju rybiego i to jest tylko jedno wybrzeże. Ile takich wybrzeży mamy? Ile tej ryby marnujemy? My nie jemy tej ryby, po prostu my ją marnujemy. Z tej zmarnowanej ryby robimy sobie łososia królewskiego, który jest gówno, a nie królewski. Oszustwo, wielki biznes i nic więcej. 28 fabryk i co za tym idzie? Sami sobie kręcimy ekologiczną bombę. No i oczywiście inwestorzy zagraniczni, bo inwestorzy miejscowi, afrykańscy nie mają kasy na to, żeby po prostu to zrobić. Największym eksporterem są chińskie. Patrzcie, tutaj są wyróżnione mączki i oleje są chińskie, największe fabryki, czyli Chińczycy zalali cały świat, oni są wszędzie, tak? Ja osobiście do nich nic nie mam, mają głowę na karku, jest ich dużo, niech robią. My będziemy robić, no zawsze się śmialiśmy z Made in China, a teraz będziemy pracować dla Chińczyków. Jak już pracujemy w sumie dla Chińczyków, największe koncerny, największe fabryki mają tam Chińczycy i też posiadają najwięcej zabierają tego na rynek chiński. Chodzi o ten olej. Po zrobieniu tego oleju na rynek chiński trafia około 70% tego oleju rybiego trafia na rynek chiński, a my oczywiście kupujemy chińskie suplementy robione w Chinach, gdzie powiedzielibyście, że
Nie, że to nie są chińskie, bo kupujemy je z Ameryki, a i tam z czegoś innego, ale Chiny są największym eksporterem oleju rybiego na cały świat, tak? Nie mówimy to o tej małej fabryce, ale oni mają ten i robią, i dokładnie olej rybi pozyskuje się z odpadu w ten sam sposób. To nie jest to, że ktoś ci weźmie elegancką, taką jedną oczyszczoną wątróbkę i zrobi ci z tego olej rybi. Nie, nie, nie. To jest wszystko, to są wnętrzności. Oddzielane są wątroby, ale wątroba dorsza jest uznanym dobrym pasztetem i z tego robi się pasztet rybny i jest używana w inszej, po prostu jest zbyt cenna, żeby zrobić z niej olej. Są oczywiście takie fabryki, które się to zajmują, ale no to już jest osobna znowu gadka, osobny temat. Jedziemy dalej. Oficjalne fabryki mają zakaz przekraczania 2000 ton mączki rocznie. 2000 ton 2000 ton. 2000 ton mączki robią rocznie. Zobaczcie, ile ryby po prostu jest zabijane z naturalnego środowiska. No i tutaj są wyszczególnione. Ja już to pociąłem, żeby było jak najkrócej. W tym 29 zakładów oczywiście robią. Co się dzieje dalej? No, 300 ton, 30 tysięcy ton, widzicie? 30 tysięcy ton mączki rybnej robią, gdzie na 1 kg tej mączki potrzebna jest 4 kg ryby. 4 kg ryby potrzebują, żeby zrobić 1 kg mączki. Tak? Zobaczcie, jakie to są marnotrawstwa. To jest niesamowite, to jest niesamowite. No i tutaj oczywiście są aktywiści, którzy śledzą po prostu to na bieżąco, nie? No i tutaj na przykład jak pracują te mączkarnie, dajmy na to w cudzysłowie powiedzmy mączkarnie. Ja mieszkałem pół życia może nie, ale ładnych parę lat przy mączkarni, nie tak przy mączkarni, bo to jakieś 20 km. Smród po prostu nie do zniesienia, nie można było wyjść z domu latem. Pył jakiś, niby tam mieli te pochłaniacze pyłu czy coś, cały czas, cała piła zasmradzana była przez pewną firmę, nie będę mówił głośno. Nie wiem, czy to do dzisiaj się ciągnie, jak ktoś jest z okolic Piły, to niech da znać, powie mi, czy tam dalej śmierdzi. I tutaj miejscowi skarżą się, że oddycha przez usta, bo jak będzie oddychał przez most, to się zwymiotuje. Oczywiście, bo to jest smród nie do zniesienia po prostu. Jakiś dym. Teraz tak, gorąca woda, woda, dajmy na to gorąca. Woda po produkcji tej mączki, oczywiście ona trafia gdzie? Ona trafia do oceanu z powrotem. Idzie prosto do morza. Tutaj widzicie, jak gościu pokazuje rury, co tam się dzieje. Zobaczcie. Proszę bardzo. Wygląda normalnie jak gejzery. Woda ma jakieś 48 stopni. Woda ma 48 stopni, która... A tutaj patrzcie, zobaczcie, ile tych rur. Jedne rury czerpią wodę, drugie rury po prostu wyprowadzają ścieki na zewnątrz. Tego się nie oczyszcza, nie ma osadników, nic się z tym nie robi. I co tutaj widzicie, nie podano tego do publicznej wiadomości. Ile w naszym kraju, w Polsce, nie na taką skalę, na mniejszą skalę, takich rzeczy się robi? Zadajecie sobie takie pytanie, idziecie na ryby, patrzycie, że woda wam śmierdzi, na haczyku wieszają się jakieś inne dziadostwa i te ryby zdychają i nikt nic nie wie. Czeski film, tak? Tutaj jest podobnie. Nikt się do tego nie przyznaje. Idźmy dalej. Ten zamknięty obszar naturalny jest miejscem rozrodu i schronienia młodych ryb.
No wiadomo, że mniejsza ryba będzie chroniła się przy wybrzeżach, gdzie jest większa ilość planktonu, może się odżywiać, unika drapieżników. Mniejsza ryba wychowuje się po prostu w przybrzeżnych wodach. Tak zazwyczaj jest gatunkowo zrobione. I teraz zobaczcie, przypłynęły sobie te młode rybki i zostały wytrute. Pod fabrykami po prostu już nie ma życia. Jeżeli jakieś jest, to jest pozabijane. To jest pozabijane. No i oczywiście cicho, nie? Tutaj widać dokładnie jakie rury, gdzie co wpływa, ale każdy łapy umywa i bierze za to prawdopodobnie holendarne pieniądze. 48,3 Celsjusza ma temperatura wody, która jest, po prostu ta woda się do niczego nie nadaje, tak? Nie przechodzi przez żadne oczyszczalnie, nic. Stężenie materii organicznej w ściekach. Jakiej materii organicznej w ściekach? Białko ryb, krew. No, krew to też białko. O, tutaj jest napisane krew, czyli krew i tkanki rybie, tak? To wszystko znajduje się w wodzie. To wszystko wpada do wody. Nadmiar organicznej materii, momentalnie glony, sinice zabierają tlen, wyduszą ryby i mimo tego, że zobaczcie, rozpuszczone białko ryb, mimo tego normy przekraczają 40-krotnie normy są przekroczone, nie? No i wiadomo oczywiście, że fabryki są nie dość, to jest tak, nie dość, że zabierają te ryby z tego morza, to jeszcze mordują te ryby, które są w morzu, wiecie, tymi ściekami i tym wszystkim. Tu jest oczywiście statek, który to poławia, to jest tylko jeden ze statków, którego śledzono, tak? Sieci, włoki, 200 metrów, 800 metrów tam było. W przeciągu paru minut okalają ławice ryb i parę ładnych ton, 400 ton, może złowić nawet 400 ton sardyny. To sobie wyobraźcie, 400 ton sardyny. I jak on wypłynie 10 razy, i złapie parę takich stad, a to jest tylko 98 produkcji oleju jest, 98 produkcji oleju jest eksportowanych do Chin. Czyli jeżeli taki statek wypłynie parę razy, a takich statków na świecie jest mnóstwo, to zobaczcie, chodzi o to, że ogólnie ci rządzący całym światem wciskają nam kit, że my przeżeramy oceany, nie? Jeżeli jest prowadzona taka gospodarka, jak tutaj widzimy, no to my jedząc te łososie, to my może byśmy przestali jeść tego łososia i przestali się suplementować kwasami omega-3 pozyskiwane z tych biednych ryb, tylko jakbyśmy sobie zjedli jedną, dwie takie rybki na tydzień, to zobaczcie, ile istnień rybik byśmy ocalili, nie? A tak, ile idzie tego w niwecz. Oczywiście olej ryby jest dodawany do dużo różnych rzeczy, tak? Nie tylko, że są suplementy, ale też są w sosach. Bardzo dużo właśnie oleju rybiego. Oleju rybiego jest dodawanych do różnych potraw chińskich. No i do Europy tam 23%. Oczywiście tu są firmy. Możecie sobie kupić. Zobaczcie. To jest... ja nie będę wymawiał głośno nazwy. Tutaj możecie sobie zobaczyć tą nazwę, proszę bardzo. I teraz tak. Zróbcie sobie taki eksperyment. To jest olej z ryb, które właśnie oglądaliśmy. I teraz wpiszcie sobie to hasło w Google. Wpiszcie to hasło w Google i suplementy. I zobaczymy, czy jest taki olej w sprzedaży. Ja nie będę mówił głośno, bo nie mogę, ale wy możecie sobie to wygooglować i zobaczyć, czy takie coś dostajecie
w kapsułkach. Dostajecie w kapsułkach ten olej, który Wam tutaj pokazuję. Jest robiony z tych takich rybek, a nie innych. Nie jest sprawdzane zawartość niczego. Wiecie że teraz, że to jest afera, że ryby mają rtęć, ryby mają plastik. To wyobraźcie sobie, co w takim oleju, który jest przeznaczony stricte do robienia granulatów dla innych ryb, no, może dla ryb, albo i też granulatów dla zwierząt, bo teraz się karmi granulatami zwierzęta, tak? To o to mi w tym chodzi. Firma z obrotem 162 miliony euro, także kto takiego biznesu by nie chciał. Co roku wprowadziła na rynek 49 tysięcy ton oleju, tak? No to sobie wyobraźcie, jaka to jest kasa. No i ten olej oczywiście pochodzi z Mauretanii, to jest ten olej, który Wam pokazałem. A tutaj jest pokazany specjalny taki tankowiec, który przewozi właśnie ten olej z Mauretanii. Z Mauretanii przewozi ten olej gdzie? Jak myślicie, gdzie on bierze ten olej? To jest właśnie tutaj, tak, to też jest nagrania prywatne, to są ci śledczy, dziennikarze śledczy, o, i tutaj zabierają cysterny po prostu tankują tego oleja, dokładnie później już był z powrotem na trasie. Gdzie? Francja, tak? A później z Francji popłynął sobie trochę się ten film zrobił się długi, ale to niestety no, ten temat nie jest taki krótki i popłynął sobie do Norwegii, do firmy tej, co Wam wcześniej pokazałem, i tutaj znajduje się tylko jedna fabryka. Największa fabryka mówi, że łososia atlantyckiego, tak? I tam robi się, używa się tej mączki i tego oleju rybiego. Ile tego oleju rybiego trafia na nasz rynek? Tego nie wie nikt. Jednak oczywiście firmy powiedzą Wam, że to wszystko. No i tutaj mamy takiego ładnego łososia. O, proszę bardzo, kosztem tych biednych rybek. I to najdziwniejsze jest to, że po prostu ten łosoś nazywa się bio. Jemy bio łososia z jakichś bliżej nieokreślonych, połowionych ryb. Czy one niektóre były toksyczne, może nie były toksyczne, może były toksyczne. Nie wierzę w czystość oleju rybiego w naszych kapsułkach. Takie jest moje przesłanie. Pamiętajcie, wszystko z umiarem. Trochę Was dzisiaj przeciągnąłem, te pół godzinki. Trochę za długo. No i łosoś to bioryba, łosoś hodowany na granulatach. Co jest jeszcze w tych granulatach, to ja wiem, ale na razie nie będę się. Mączka roślinna, GMO, to wszystko. 1 kg łososia, 4 kg tej biednej rybki. Także na tym dzisiaj skończymy. Sami sobie pomyślcie, czy czy nie lepiej zjeść na przykład sobie 2 świeże, eleganckie rybki, czy jedną kapsułkę tego bardzo dobrego oleju z kwasami omega-3. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Szkoda tych biednych rybek. Pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.